Hej, cześć i czołem! Oto przed nami przysłowiowy Pocket Rocket, czyli Kawasaki ZX4RR. Tak, opowiemy w tym filmie o tym, czy ten motocykl nadaje się do miasta, czy można na nim pojechać w krótką trasę, jak sprawdza się na placu, czy da radę z nim zrobić jakąś małą gymkhanę, no i jak się sprawdza też na małym torze. Wszystko, co chcecie wiedzieć, zobaczycie w tym filmie. Oglądajcie! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Ten film nie jest sponsorowany, nikt nam nie zapłacił za recenzję tego motocykla, za lokowanie jego. My jesteśmy na takim etapie, że już nie bierzemy tak chętnie nowych motocykli do testów, bo jesteśmy nimi nasyceni. To, żeby wziąć taki motocykl, my musimy być naprawdę nim zainteresowani. I to jest właśnie ten model, który przykuł największą uwagę naszą w tym sezonie. Dziękujemy Motorakowski za wypożyczenie nam sprzętu na długi weekend. Dzięki temu mogliśmy go sprawdzić we wszystkich scenariuszach, które były dla nas istotne z punktu widzenia zainteresowania tym pojazdem na dłuższą metę. A to zainteresowanie jest ogromne z naszej strony. Ten film będzie zawierał dużo pozytywnych rzeczy, dużo naszych takich emocji na plus, superlatyw, więc no niestety jesteśmy nim zafascynowani i to bardzo w tym filmie wybrzmi. No słuchajcie, ja nigdy nie byłam żadną fanką marki Kawasaki. Oczywiście mają fajne motocykle Z900 RS i inne używki, które mieliśmy tutaj do recenzji na naszym kanale, ale żaden z tych modeli nie wzbudzi w nas takich emocji, że ok, musimy go kupić, musimy go mieć. My bardziej mieliśmy ten etap fascynacji włoską motoryzacją, który gdzieś już przechodzi, ewoluuje wraz z nami. Tak. I oto pojawia się ten model. Szanowni Państwo, jest to motocykl, który z punktu widzenia bycia księgowym w firmie do pewnego stopnia zaprzecza pewnym standardom. Mamy motocykl, który ma rzędową czwórkę, ale ma tylko 400 cm pojemności. Wydawać by się mogło, że jest to bez sensu, ponieważ tego typu pojemności można swobodnie uzyskać z jednego cylindra. Radzą sobie świetnie motocykle, które mają dwa cylindry, które mają silniki nawet większe niż ten motocykl. Jego niszowość i jego unikalność polega na tym, że inżynierowie stwierdzili, że odkurzą swoje projekty sprzed wielu lat, gdzie motocykle klasy 400 o 4 cylindrach były bardzo popularne w Japonii ze względu na różne tam aspiracje do dokumentów ubezpieczeń, czy tam, no nieważne, jakby każdy kraj ma swoje jakieś tam papierologie. Dla nas ten motocykl ma 77 koni. Oczywiście jest tu napis Ram R System, który zapowiada, że dodatkowe 3 konie pojawiają się w momencie, kiedy jest ilość powietrza wystarczająca, żeby zasilić ten silnik większą dawkę powietrza. I wtedy paliwo jakby jest uzupełniane. 77 koni, jak sobie pomyślicie, to jest normalna moc dla motocykla klasy 600 na dzień dzisiejszy. Nasz Gladius ma bardzo podobną ilość koni. To, co te motocykle różni, to ilość i dostępność momentu obrotowego oraz to, w jaki sposób tę moc oddają. Dodatkowo ten motocykl jest motocyklem w geometrii motocykla sportowego i o takim anturażu, wizerunku i potencjale motocykla sportowego. Natomiast jest to kompromis, o którym na pewno też wspomnimy. Dodatkowo jest on okraszony zawieszeniem w wersji RR, gdzie z tyłu mamy możliwość całkowitą regulacji zawieszenia, z przodu mamy tylko napięcie wstępne sprężyny, jest gitara i heble, które są dokładnie takie same, jeżeli chodzi o skuteczność, jak w motocyklu, który powinien ważyć 189 kg, czyli mamy masę, geometrię motocykla pełnowymiarowego klasy 600, a może nawet i lepiej, ale z silnikiem, który jest inny niż wszystkie, którymi do tej pory jeździliśmy. I jego unikalność i wyjątkowość nie polega w jego trudne słowo, miniaturyzacji, tylko w tym, jak bardzo jest przewidywalny, jak bardzo trzeba go prosić o to, żeby jechał. I ja tutaj mogę bardzo długo mówić, ale muszę dać Małgorzacie dojść do słowa, bo bym zdominował ten film. Dobrze, może uporządkujmy ten film. Zacznijmy od silnika, od serca motocykla. Tu mamy rzędową czwórkę, my jesteśmy fanami fałek. Tak. Fałki się świetnie sprawdzają w mieście, w trasie, no w ogóle są to takie dosyć wdzięczne motocykle. My akurat lubimy w pewnych sytuacjach tą nerwowość i chrapliwość. Natomiast już drugi rok ćwiczymy taką jazdę dosyć precyzyjną, tak na tym placu, trochę elementów gymkhany.
I wtedy najfajniej jest się skupić na tym motocyklu. Tak, Krzysiek robi już kolano z pełną swobodą i tak dalej. Chwali się tymi filmikami, więc na pewno widzieliście. Więc Chali kolano. ja zaczęłam tęsknić za motocyklem spokojnym, z takim aksamitną pracą silnika, gdzie w momencie, kiedy puszczam gaz, nie wiem, trochę inaczej pracuję tym sprzęgłem, gazem i tak dalej, że on wtedy nie jest nerwowy, nie szarpie, nie dławi się. Nie destabilizuje zawieszenia. Dokładnie, tak. I to mi trochę w tej fałce, w takiej pracy na placu przeszkadza. Nie lubię na fałce ćwiczeń w ogóle na niskich prędkościach. Nie czuję się stabilnie i tak dalej, no muszę się trochę namęczyć, rozgrzać, żeby jako śmieg kwadratowo robić te ćwiczenia. Natomiast na fałce mi się fajnie ćwiczy na większych prędkościach. Natomiast ten motocykl właśnie daje pełną stabilizację, pełną kontrolę, pełną przewidywalność, czy na pierwszym biegu, czy na drugim, czy więcej się tego gazu dodaje, czy w ogóle się go zdejmuje i się jedzie po prostu na samej pracy silnika. Jest to taka maszyna no, totalnie spokojna, przewidywalna, do pewnego momentu oczywiście na obrotomierzu i to bardzo lubię w tym silniku. Ten obrotomierz, bo jakby dobiegnę do tego obrotomierza za chwilę, bo to, co ja chcę Wam przekazać w tym filmie i w tym motocyklu, bo bardzo trudno jest te emocje przenosić z tego, co ja mówię, do tego, co ja czuję, ale będę się starał. Moi drodzy, wyobraźcie sobie oczami wyobraźni teraz, że macie motocykl, który stoi u Was w garażu i jeżdżąc nim codziennie po mieście, korzystacie z wielu biegów, z większości obrotomierza. Jeżeli w Waszym garażu stoi motocykl klasy 600 lub litr lub lepiej, może się okazać, że korzystacie z 30% jego możliwości. Wjeżdżacie na większość torów w Polsce poza Poznaniem, gdzie korzystacie głównie z jednego lub dwóch biegów i nic więcej, a ten motocykl przy każdej jeździe po bułki, do sklepu, na tor, na gymkankę, na placyk, gdzie tylko chcecie, Joyride powoduje, że korzystacie z większości obrotomierza, z wszystkich biegów z powrotem, plus do tego tu mamy Quick Shifter i Auto Blipper, który działa tak fantastycznie, że aż chce się go używać i aż chce się tym motocyklem jeździć. Ale jeżeli posuniecie się powyżej 8000 obrotów na tym wspaniałym wyświetlaczu, to motocykl nie będzie miał gwałtownego przyrostu mocy, tak jak w Triumphach, gdzie mamy, nie wiem, z tripla, gdzie jest nic, znaczy niewiele i na samym końcu obrotomierza mamy wszystko, albo w starej R6. Tutaj ta moc jest, jakbyśmy ją postawili linijką pod pewnym kątem i ona cały czas jej przybywa. Oczywiście jest jej troszeczkę więcej na samym końcu i tutaj, kiedy robiliśmy wyścig z Gladiusem, okazało się, że to była jedyna szansa, żeby pokonać Gladiusa w wyścigu na 1/4 mili lub na odcinku prostym, żeby rzeczywiście ciągnąć ją do czerwonego pola i dała radę. Dokładnie i to jest ta esencja, którą też chcemy zawrzeć w tym filmie, że 400 nie znaczy, że to będzie wolny motocykl wyprzedzany przez traktory, który będzie jechał bardzo opieszale i będziemy ostatni na światłach i będziemy musieli się tutaj męczyć i jakby tą manetkę bardzo dwieć, żeby cokolwiek osiągnąć. Nie. Nowa technologia, nowa 400, 4 gary dają to samo, co w starych motocyklach a la Gladius 650 pojemności. Tak. Te motocykle jadą tym samym tempem, z tą samą mocą, z podobnym przyspieszeniem, z podobnymi osiągami, więc jeżeli Wam takiej 650 osiągi wystarczają, żeby się tym motocyklem cieszyć, na tej 400 znajdziecie jeszcze większy fan, bo to wszystko działa jeszcze bardziej płynnie, bardziej zwinnie, bardziej sprytnie i bardziej przyjemnie. Dużą wartością dodaną tego motocykla jest to, że on zawiera dwa światy. On bardzo dużo czerpie z tych małych pojemności, jeżeli chodzi o małe prędkości i ten obrotomierz przed tym, powiedzmy, 6000 obrotów. Rzeczywiście tutaj dużo analogii bym dał nawet do 125 czy 250, którą mamy. Szybko musimy te biegi zmieniać, żeby osiągnąć pewną dynamikę, natomiast nie musimy tego robić, bo możemy go ciągnąć po obrotomierzu i wtedy ta dynamika wzrasta. Ale mamy świat powolny, taki spokojny, dystyngowany, korek. No w korku to w ogóle magicznie, bo można zamrozić gaz i on sobie jedzie ze stałą prędkością i tylko można machać rączką, bo właściwie lewa ręka nam do niczego nie potrzebna, bo nie używamy. Bardzo stabilny motocykl w ogóle na niskich prędkościach. Tak. Aż jestem zdziwiona, bo ta geometria sportowa no nie pomaga w zachowaniu, znaczy przynajmniej mi, tej takiej stabilnej jazdy właśnie w korku. Tak. I ta miejska dżungla, bo tam mamy pytania, ponieważ sporo filmików umieściliśmy przed tym filmem i mieliście szansę, oglądający mieli szansę zadawać pytania. Między innymi było pytanie, czy ten motocykl sprawdza się w mieście. No kurde, to jest motocykl, którego są 3 żywioły motocykla, moim zdaniem. Miasto, tor i trasa. I jeżeli chodzi o miasto, to jest jeden z fajniejszych motocykli, jakie miałem w mieście, ze względu na stabilność, spokój, a jak ktoś chce, żeby tego spokoju nie było, to odpalamy wszystkie te cyferki na obrotomierzu i jest szatanica. Zasuwa jak trzeba. Wszystkie gary grają. No i też krótkie trasy, no i gymka, no tak mamy trochę więcej tych światów, tak? Więc tak, ale jakby te 3... łączy wszystko. Tak.
Tak, znaczy wszystko, w jakim stopniu, tak, bo na pewno nie długie trasy. Nie. Tor. To jest to miejsce, które jest numerem 2 dla tego motocykla. Mały tor, ale duży też na pewno. Posłuchajcie, w tym motocyklu wyświetlenie 2 na prędkościomierzu z przodu jest osiągalne. Wymaga to chwili, bo według amerykańskich tam czasopism oraz youtuberów jest to 15 z hakiem sekundy. Teraz sobie wyobraźcie, że macie 400, która potrafi jechać super w mieście powoli, a jak chcecie polecieć w 2 paki, to nie ma najmniejszego problemu, więc mamy połączenie 2 rzeczywistości w jednym motocyklu. No i wjeżdżamy na nasze polskie tory. Nie wiem, poza Poznaniem, no my jesteśmy często na Modlinie, czasami na Radomiu, Słomczyn, Jastrząb. Białystok. I tam, jak wjeżdżamy nawet Gladiusem, to jest jeden bieg. 2, czasami 3. Jakby no i tyle. I rozglądamy się i ćwiczymy tą technikę, jest super. Tu możemy się sobie tymi biegami wachlować, mieszać. Autobliper sam robi przekazówkę przy zmianie. No jest po prostu poezja. Drzeria tak wspaniale i niesamowicie. Tak, geometria tego motocykla, pomimo tego, że przód ma tylko regulację wstępnego napięcia sprężyny, przy moich umiejętnościach nie jestem w stanie go zmusić do kapitulacji, a co więcej, daje mi poczucie instynktownego przyklejenia do asfaltu, nawet na tych seryjnych oponach, które cieszą się sławą opon turystycznych, ale jeżeli chcecie schodzić na kolano i uczyć się jeździć, w mojej ocenie absolutnie wystarczą. Ważne, żebyście pilnowali ciśnienia w oponach, bo jakby to jest klucz do przyczepności w mojej ocenie. Tak, no tutaj jeżeli chodzi też o te prędkości, o te osiągi samego silnika, jakby tej konstrukcji, to też taką przylotową prędkością jest optymalna dla tej maszyny, nie wiem, takie 120 km na godzinę, tak. Bo już powyżej to już dochodzą jakieś wibracje, też ten silnik się grzeje, to czujemy, aczkolwiek jeżeli Wam wibracje nie przeszkadzają, to też na pewno możecie sobie szybciej lecieć na tej autostradzie i tak dalej, więc bez problemu. Jeżeli latacie z kumplami, którzy mają 600 czy z koleżankami, to naprawdę ten motocykl da radę, on nie będzie odstawał. Tutaj nawet jeżeli komuś nie powiecie, że to jest 400 i na to usiądzie, a temat dzisiaj mieliśmy znajomego, tak, przyjechał nagrać inny film, wsiadł na ten motocykl i on był pewny, że to jest 600, więc ja też kiedy przechodzę z Gladiusa na tą maszynę, to ona jest żwawsza, szybsza, ma lepsze przyspieszenie niż taka 600, ta nasza starsza, ten Gladius, więc to nie jest żaden zmulony motocykl, którym będziecie się telepać, nie wiem, od świateł do świateł. Świat trzeci, czyli świat trasy, o którym zaczęliśmy już mówić, i tutaj pojawiają się pierwsze bolączki geometrii motocykla, który jest w jakimś stopniu kompromisem. Nie ma idealnego środka dla wszystkich zastosowań i trasa jest najsłabszym elementem tego pojazdu, ale to nie znaczy, że jest niemożliwa. I teraz na czym polega kompromis? Kompromis polega na tym, że odległość kanapy od kierownicy i stopień ugięcia nóg nie jest dyskomfortowy. Jadąc 200 km tym motocyklem nie odczuliśmy jakiegoś strasznego połamania, powiem więcej, moim zdaniem Hypermotard, którego też mamy w naszej stajni, jest dużo gorszy w trasę, pomimo tego, że ma wyprostowaną pozycję i w miarę wyprostowane nogi, to ten motocykl jest dużo przyjemniejszy w trasie, a to zawieszenie też jest kompromisem, które radzi sobie zarówno na takich wąskich torach i przy średnich umiejętnościach, jak i jest naprawdę komfortowe w momencie, kiedy wjeżdżacie na słabą nawierzchnię. Nie mówimy tylko o autostradzie, ale powiedzmy jakichś tam wioseczkach, które trzeba pokonać. W Warszawie jest dużo remontów, jeździliśmy dużo też w mieście, więc te wszystkie uskoki asfaltu, jakieś nierówności i tak dalej, bardzo fajnie to zawieszenie wybiera, ta miękkość. Ten motocykl po prostu płynie sobie przez te wszystkie przeszkody i jest naprawdę bardzo fajnie. Tak, jeżeli chodzi o tą trasę, w ogóle o pozycję, to co ja uwielbiam w tym motocyklu, to co w tym odcinku będę często powtarzała, to jest pozycja. Ja nie cierpię motocykli sportowych, tak do tej geometrii. Trochę próbowałam na Street Fighterze jeździć, na Panigale, na R1, ale po prostu siedziałam tam jak jakiś ochłap, wisiałam na tym motocyklu, nie mogłam w ogóle się odnaleźć. Na tej kierownicy za dużo wisiałam. Bardzo mi się kwadratowo jeździło, po prostu przysiadka z rękę, gdzie sobie siedzę wyprostowana. Na geometrię sportową była dla mnie czymś niezrozumiałym i mało intuicyjnym. Natomiast ten motocykl dla mnie jest maksymalnie intuicyjny. Ja wsiadam i no ja się nie czuję taka bardzo poskładana, tak? No, te nogi nie są bardzo pochylone. Mogę się lekko wyprostować, tak? Nie muszę się bardzo pochylać na tym motocyklu. Ręce są rozluźnione, nadgarstki, barki. Ja przy dłuższej trasie nie miałam żadnego bólu, ani w plecach, ani pupa mi doskwierała, ani nadgarstki, nic. No, trochę mogę porównać tą pozycję też do Aprilii RS 660, tak? To też coś podobne wrażenie, ale tu jest dzięki tej eksamitnej pracy silnika i jeszcze bardziej przyjemnie. No, RS660 udaje fałkę mając 2 cylindry w rzędzie, a tutaj mamy prawdziwe 4 cylindry w rzędzie i ta różnica jest absolutnie wyczuwalna na plus 4-cylindrowca, jeżeli chodzi o płynność jazdy, plus do tego to, że on nie ma tego momentu dużo, naprawdę można nonszalancko posługiwać się manetką gazu
i nie ma destabilizacji zawieszenia. Ten motocykl świetnie sobie radzi nawet przy wyjściu z ciasnego łuku, kiedy odwiniemy manetkę. Nie będzie, kontratrakcji oczywiście jest, elektronika jest mocną stroną tego pojazdu, ale po pierwsze nie włącza się agresywnie, po drugie bardzo rzadko potrzeba, żeby się włączała, chyba że rzeczywiście będziemy zero-jedynkowo odkręcać gaz, albo będziemy mieli krótki rollgas, ale tutaj ten rollgas jest bardzo długi i ten motocykl jest zaprojektowany raczej do osób, skierowany do osób, które albo wracają do motocykli po jakimś czasie, albo są osobami początkującymi z aspiracjami do nauki jazdy zgodnie z sztuką jazdy, jakąś tam powiedzmy usportowioną. To, co mi się jeszcze bardzo podoba w tym motocyklu, to są jego gabaryty, tak? On ma takie gabaryty takiej pełnej 600, czyli właśnie my nie wyglądamy jak na małym ośle. Osoby, które mają 1,80 m, 1,86 m, dobrze się czują na tym motocyklu, myślę, że trochę wyższe również, więc też to nie jest taki mały motocykl, który będzie ginął pod, nie wiem, lepiej zbudowanym facetem. To jest fajne, tak, że on też przykuwa uwagę i mało kto chyba w mieście, jeżeli się nie wpatrzy tutaj jakby w te napisy, też nie kapnie się po prostu, że to jest 400, no bo ciężko rozróżnić gabarytowo ten model od modelu wyższego. Tak, i to co jest śmieszne, to co też nas spotkało, to że ja nie przepadam za zielonym kolorem, powiedzmy, też Kawasaki nie jest marką pierwszego wyboru, o której myślę, ale jadąc motocykl Gladiusem i tą kawą, to nikt się nie ogląda za Gladiusem, a za tym motocyklem karki trzeszczały. Oczywiście głównie młodych chłopaków, więc jakby nie liczy na to, że jakieś laski będą tam od razu piały z zachwytu, ale to jest motocykl, który ma dodatkowo jeszcze tą zaletę, że jest nietuzinkowy i nie tylko z punktu widzenia mechanicznego, ale rzeczywiście te geny ninży w nim są bardzo silne i on wygląda jak starsze rodzeństwo, pomimo tego, że ze starszym rodzeństwem podejrzewam, że na małym torze też by sobie jakoś poradził. Tak, to nie jest też leciutki motocykl, właśnie taka 400, która no jakby będzie filigranowa. Ile on waży? 189 kg. Tak, więc waży, nie wiem, 600 waży ile? 10 kg? 10-15 kg więcej, no. Więc też nie ma takiej różnicy, więc może dla niektórych osób być takim minusem przy tej pojemności, że on nie jest najlżejszy, ale no dzięki temu też się czujemy jak na normalnym motocyklu i on jest tak wyważony, tak fajny, że przy właśnie tych ćwiczeniach na niskich prędkościach on nie lata, nie trzeba tutaj się skupiać, żeby go utrzymać, on naprawdę jedzie sam i robi to, co chcemy. Z punktu widzenia opóźnienia hamowania na torze, jeżeli będziecie ćwiczyć tą technikę jazdy i będziecie chcieli zacząć od mniejszej pojemności, to ta masa, ja wiem, że szukam plusów w minusie, że ta masa jednak jest wrogiem przyspieszenia i rzeczywiście gdyby był lżejszy, byłoby trochę łatwiej, ale punkty opóźnienia hamowania można robić w tym samym właściwie miejscu, które robimy na starszym rodzeństwie, na większej pojemności, ale gdyby ten motocykl był lżejszy, to by kosztował jeszcze więcej pieniędzy, bo trzeba by było zrezygnować ze stalowej ramy i zrobić aluminiową i to pewnie by zmieniło bardzo masę. Można by było pójść w lżejsze koła i lżejsze komponenty, ale nikt nie da tyle hajsu za 400, więc z punktu widzenia ekonomicznego zastosowanie stalowej ramy jest na plus, ale jest też chyba jednym dla mnie z największych minusów tego motocykla, ponieważ stalowa rama dosyć mocno przenosi temperaturę z silnika i kiedy długo jedziemy sobie w mieście i mamy tendencję do tego, żeby nawet stojąc przyciskać nogi do tych elementów, które tutaj są dosyć mocno widoczne, one mają dosyć dużą powierzchnię, to one są na tyle ciepłe, że skórzany kombinezon i skórzane spodnie sprawią się na pewno lepiej niż jakiekolwiek spodnie, które są cieniutkie i przenoszą temperaturę. No i tutaj jest jeszcze jedna wada, tak, jeżeli chodzi o tą ramę, konstrukcję, także to jest jeden kawałek. Tak, to z punktu widzenia bycia kaskaderem i jazdy po torach, osoby, które często dokonują takiego ataku na własną samoocenę i próbują pobić wszystkich, wypadają sobie w tą pułapkę żwirową i wtedy okazuje się, że subframe jest tym elementem, który gnie się jako pierwszy i z reguły odkręca się go od motocykla, wymienia na nowy i ten subframe wtedy można spokojnie sobie zastosować nowy i nie trzeba wymieniać całej ramy. A w tym przypadku niestety taka sytuacja, jeżeli nastąpi i zegnie się subframe, to musicie wymienić całą ramę. To jest kłopotem. Rozmawiając o motocyklu jako o pojeździe, który używamy na co dzień, warto się skoncentrować na kilku aspektach. Jakby silnik i oddawanie mocy to jest jedna z ważniejszych cech motocykla, ale dużo ważniejszy jest sposób jego hamowania i zatrzymania. I mamy w swojej stajni oraz w swoim doświadczeniu motocykle, które mają 4 tłoczki, 2 tłoczki, ma monobloki, mają radialne zaciski i jakby standardowe, diagonalne. Mamy też zawieszenia, które są zawieszeniami upside down, mamy zawieszenia, które są średniowieczne. Ten motocykl akurat został wyposażony w zestaw hamulców. Mamy 2 tarcze, mamy monobloki, które mają opis Kawasaki, a nie żadne Brembo, ani tam żadna inna marka. Jak to hamuje? Moglibyście się zastanawiać. Ja mam bardzo słabe hamulce w Gladiusie, no i w tej CBR-ce 250 też są dosyć słabe i ja pierwszy raz jechałam na tym motocyklu na torze i się bardzo zdziwiłam przed zakrętem, jak on mocno zahamował.
Więc dla mnie te hamulce są bardzo mocne i bardzo wydajne. Dla innych pewnie, którzy mają normalny sprzęt, który dobrze hamuje, pewnie będą standardowe, ale są... Te hamulce w mojej ocenie są absolutnie godne motocykla klasy 600 o sportowym charakterze i radzą sobie doskonale z wytracaniem prędkości tego pojazdu. Jeśli chodzi o moje umiejętności, to jedyne porównanie to są monobloki M43 z Hypermotarda, gdzie jest tam opisane Brembo i jest tam napisane mnóstwo drogich rzeczy i hamują Efekt podobny. podobnie. Także Kawasaki bardzo dobra robota za heble i moim zdaniem płacenie marce Brembo za to, że jest tam napis Brembo w tym przypadku jest do niczego. W sensie Kawasaki robi to równie dobrze. Dla mnie przedni hamulec jest trochę taki za bardzo zero-jedynkowy, albo jeszcze się nie wiedziałam, tak, bo ja uczę się w ogóle teraz hamowania w zakręcie, ja lubię sobie tą klamkę nacisnąć w zakręcie i spory kawałek tego zakrętu zrobić na skompresowanym zawieszeniu, na przehamowaniu. I tutaj jakby od razu za dużo tego hamowania na przednim kole mi wchodziło i nie mogłam trochę znaleźć tej proporcji naciśnięcia tej klamki do tego, jaki efekt chcę osiągnąć. Więc no to też wynika z tego, no tak jak mówiłam, że ja w tych swoich motocyklach mogę tą klamę cisnąć, tam się nic nie dzieje, on coś zwalnia, ale fajnie jest stabilnie, a tutaj muszę się na tym skupić, żeby za dużo nie dozować tego zatrzymywania. Natomiast uwielbiam też tutaj pracę tylniego hamulca, jest po prostu bardzo przewidywalna, bardzo spokojna, bardzo stabilizuje i zatrzymuje przy okazji ten motocykl, ale jest to i wydajne, i przyjemne, i nie ma takiego nieprzyjemnego zaskoczenia, że jakoś za dużo tego hamowania się dzieje na tym tylnym kole nagle, albo gdzieś jest za mało. Mi akurat tutaj te proporcje bardzo gdzieś tam odpowiadają. Tego przedniego hamulca jeszcze akurat na to, że muszę się nauczyć. Ale to jakby zawsze lepsze jest wrogiem dobrego i dopóki hamulce były takie, jakie były. Tak bezkarnie mogłam tą sobie go ścisnąć, a tutaj muszę pomyśleć. Tu mamy bardziej skalpel, jest a tam mamy po prostu zwykły nóż. Rzeczą, która jest detalem dla wielu osób, a ja na to zwracam uwagę, to są regulowane klamki. I wiele motocykli ma regulowaną klamkę wyłącznie hamulca, a sprzęgło jest traktowane po macoszemu. W tym pojeździe seryjnie dostajemy obie klamki, które są regulowane. No, każdy z nas ma proporcje dłoni różne. Jednym z pierwszych akcesoriów, które kupujemy do motocykli, są klamki regulowane. Tutaj jakby nie ma takiej potrzeby w ogóle. Dostajemy to w gratisie. Skrzynia biegów? Och, właśnie miałem to powiedzieć. Słuchajcie, bardzo wiele motocykli jeździliśmy i do tej pory uważałem, że najfajniejszą skrzynię biegów i najfajniejsze systemy związane z automatyczną zmianą biegów, w sensie nie automatyczną, no ale autoblipery i quickshiftery robi od 2016 roku Ducati. Ja myślę, że Triumph. Albo Triumph. No jakby zdania są podzielone. No jakby to są tacy bardzo mocni gracze, którzy tą elektronikę mają opracowaną i najwyżej. No i kurka na wacie, moi drodzy, cholerna. Kawasaka. Wspaniała praca skrzyni biegów. Nie wiem, jak on to zrobi. Sprzęgła, quick shifter, autobliper. Nie ma się do czego tutaj po prostu przyczepić. To jest wszystko tak przyjemne korzystanie z... Aż się Czy chce. manualne, tak, zmienianie biegów, czy właśnie automatyczne jest... Bez sprzęgła w sensie. Tak, no tak. Przy skorzystaniu z tego no jest intuicyjne, no, znalezienie luzu, czegokolwiek. No nigdy też mi się nie zdarzyło, na przykład w tej Hondzie, w TBR-ce naszej mnie wkurza to, że często nie mogę jedynki wrzucić. Muszę bujnąć tym motocyklem bez gazu, wiecie o co chodzi. Tutaj no też nigdy nie było takiej sytuacji, zawsze znajdowałam luz. Nigdy, nie wiem, nie przeskoczyły żadne biegi, tak jak w Ducati się to zdarza. Tak, w Ducati są dwa luzy bardzo często, a znalezienie luzu, jak jest zimny olej jeszcze w silniku, to w ogóle lepiej stać na tym włączonym, wciśniętym sprzęgło na pierwszych światłach, bo zanim znajdziecie luz, to po prostu zmieni się na zielono. Bardzo precyzyjna, bardzo przyjemna zmiana biegów. Kiedyś dla Od mnie razu. tutaj perfekcjonistą pod tym względem był Triumph i nadal jest. Natomiast ten motocykl naprawdę niczym nie odbiega od tej jakości, od tej przyjemności. No, on jest taki bardzo właśnie miękki i przyjemny we wszystkim. I w hamowaniu, w przyspieszaniu, i właśnie W zmianie biegów. na przykład. No przerażająco dobry jest ten motocykl, jeżeli chodzi o takie komponenty elektroniczne, bo mamy wyświetlacz kolorowy, który nam też dużo komunikuje. Między innymi możemy wejść w tryby ustawienia większej części elektroniki, łącznie z tym, że możemy wyłączyć quickshifter, gdyby ktoś koniecznie nie chciał z niego korzystać. No możemy oczywiście przejść przez tryby pracy, chociaż my korzystamy wyłącznie z trybu sport, ale podejrzewam, że pozostałe tryby typu rain i road są przeznaczone dla osób, które są dopiero początkujące, dopiero zaczynają albo mają pewne obawy dotyczące masy tego pojazdu i tego napędzania się lub hamowania. Z drugiej strony dla takich osób jak na naszym poziomie uważam, że jest to trochę zbytek szczęścia, mogłoby tego nie być, ale rozumiem marketingowo, że jest motocykl przeznaczony dla osób początkujących i te osoby Wszystkie być nowe może motocykle będą chciały. mają już różne mapy. Marketingowy więc chwyt dziwnie by moim było, zdaniem, gdyby tak. ten Jakby, akurat ma nie mapy? miał. Ma. A zmieniałeś jakieś? No nie.
Wyświetlacz jest bardzo czytelny, wyświetlacz Tak, pokazuje super. wszelkie informacje i to, co było dla mnie miłym niuansem, to abstrahując od tego, że już opowiedzieliśmy sporo o silniku i mówiliśmy o tym, jak jeździliśmy sobie w trasę, to ten silnik i ten wyświetlacz i to wszystko pokazuje w miarę rzeczywiste spalanie i w miarę rzeczywiste dane dosyć szybko, bo nie mówię, że jest to w ułamku sekundy, ale rzeczywiście pokazuje to spalanie i to spalanie na wyświetlaczu wyszło nam, że jest około 5 litrów, a przy tankowaniu wyszło nam, że to jest 4,5 litra. Na 100 km przy jeździe równoległe jest z Gladiusem, który spalił odrobinę więcej. To jest pierwszy raz w historii naszego kanału któryś motocykl poza, powiedzmy, naszą CBR-ką 250 spalił mniej niż Gladius. A nie oszczędzaliśmy go, Nie. jakby tam się ścigaliśmy trochę na tej trasie, jeździliśmy bardzo nieprzepisowo, przepraszamy policjantów, którzy oglądają ten film, ale no tutaj nie jechaliśmy ekonomicznie na pewno, jeszcze trochę było tam różnych zabaw. Dobrze, no było fajnie, bawiliśmy się, nie oszczędzaliśmy pieniędzy, jeżeli chodzi o paliwo i okazało się, że oszczędzaliśmy. A i tak zaoszczędziliśmy, więc... Myślę, że Hypermotard przy tej samej technice jazdy spaliłby 8. Bez namysłu w ogóle. Dobra, skrzynia biegów, hamulce, spalanie, zbiornik. Ergonomia też przeważnie w sportowych motocyklach jest dyskusyjna. Czasem jest lepiej to zrobione, czasem gorzej, natomiast tutaj też jest wszystko intuicyjnie. Kierunkowskaz, różne przełączniki, nie wiem, klakson. To wszystko jest bardzo łatwo dostępne intuicyjnie, więc też jest to bardzo dobrze przemyślane i sprawia dodatkową przyjemność. W ogóle się nie myśli o tym Tak, po motocyklu prostu jest to, podczas jazdy. tak, to się instynktownie dzieje jazdą, samo. widokami, nie Tak. wiem, przyspieszeniem, zwalnianiem, prędkością i tak dalej. A w ogóle właśnie się nie myśli o tej maszynie. To jest bardzo właśnie takie pożądane przez nas na tym etapie naszej Jesteśmy na bardzo rozwoju. podobnym etapie rozwoju motocyklowego i to, co nas interesuje, to są emocje. Zresztą wiecie, że większość motocykli tak naprawdę powinno się kupować emocjami, a nie danymi katalogowymi, bo ten motocykl w katalogu jakby nie do końca jest mistrzem świata, ale z punktu widzenia tego instynktu i tego, że tak naprawdę to on, ja wiem, że to zabrzmi górnolotnie, ale kiedy ja na przykład jestem na torze i jakby wiecie, bardzo wiele, ja się dopiero uczę jeździć, więc połączenie pozycji, wzroku, patrzenie, stabilna gazem, tak, właśnie opóźnianie hamowania, bardzo wiele kropek trzeba ze sobą złączyć i żeby w tym zakręcie w odpowiednim momencie zareagować gazem, puścić ten hamulec i w tym motocyklu jest to pierwszy raz, ja ten motocykl miałem jeden dzień, jak pojechaliśmy na Modlin i w ogóle przestałem myśleć o motocyklu i zacząłem cieszyć się tym, co widzę. I za pierwszy raz miałem wrażenia z jazdy, że tak naprawdę motocykl nie ma znaczenia, pomimo tego, że był tam razem ze mną, ale to jest bardzo złe słowo, które teraz powiem, ale ja miałem wrażenie, że on jest częścią mnie. Ja wiem, jak bardzo źle to brzmi. Nie przeszkadzał Ci. Ale w ogóle w niczym mi nie przeszkadzał, wręcz bawiliśmy się wspólnie i to było takie, że jak ja go kręciłem bardziej, tak on mówił, dobra, nie ma sprawy, możesz to jeszcze opóźnić, a jak przepałowałem zakręt, to też odprostować, schamować, damy radę i złóż mnie w ostatnim momencie, jakoś się wyrobimy. I wszystko działało, nie było najmniejszego problemu. Zabaweczka. Gdybyśmy Gladiusa potraktowali jako Victorinoxa, który jest motocyklem, który wszystko robi, ale średnio, a na przykład, nie wiem, wzięlibyśmy Panigale, która jest bardzo wyspecjalizowanym narzędziem, które służy tylko do tego, żeby wszystkich miękkich wykasować, to jest zabawka. To jest 99% zabawki. Dobrze, idąc dalej w ergonomii lusterka, w lusterkach wszystko fajnie, dobrze widać, naprawdę jest pełna kontrola nad tym, co się dzieje za nami. Jedyny minus jest ich szerokie rozstawienie. Jeżeli jedziemy w korku, jest bardzo ciasno, to no, bywa trudno i trzeba gdzieś tam... No i wysokość ich jest taka, że akurat znajdują się w tym miejscu, w którym nie powinny się znajdować. Znaczy, rozumiemy, dlaczego tak jest, ale przez to, że są szeroko, bardzo dobrze w nich wszystko. Tak, więc ja bym nawet je zostawiła, no bo naprawdę ten korek musi być bardzo ciasny, żeby to sprawiało problemy, więc da się to przeżyć i nawet ja bym wolała więcej widzieć, a wolniej w korku jeździć i tak nawet bym to zostawiła w obecnej konfiguracji. Nawet bym tutaj nie... Zapamiętam. Jak coś działa, to lepiej przy tym nie grzebać. Tak, nie grzebać. Bardzo długa kanapa i to, że można się przysunąć do zbiornika i odsunąć od zbiornika, daje nam możliwość zachowania wielu pozycji podczas jazdy. Na trasie, kiedy chcemy się odpocząć, jeżeli chodzi o ręce, przesuwamy się do zbiornika, a na torze odsuwamy się od zbiornika i możemy korzystać z pełnej geometrii motocykla sportowego. Ergonomicznie dwa światy. Tak. XXI wiek to również aplikacje na telefon i ten motocykl również ma taką funkcję, że łączy się przez Bluetooth z naszym telefonem i przez aplikację Kawasaki może podawać nam dane, które płyną z serca tego silnika. I jak Ci się korzysta jakby z tej funkcjonalności? Bardzo dobrze. Na razie jeden dzień próbuję się połączyć, jeszcze mi się nie udało. Także minus jakby tutaj tych... No nie jest ona instynktowna.
rzeczywiście skupiliśmy się na jeździe. Być może zanim oddamy ten motocykl, uda mi się połączyć i wtedy dogram jakiegoś shortcika, ale nie jest mi to do niczego potrzebne na razie. Wiem, że ta aplikacja podaje tylko dane z pojazdu, więc jakby one wszystkie są na wyświetlaczu, nie są mi do niczego potrzebne. Można tam sobie trasy zapamiętać, ale jest to taki gadżet, który nowe motocykle posiadają. On ma go również, tylko nie jest instynktowny. Tak więc przynajmniej możemy sobie ponarzekać, a nie tylko same superlatywy. Mając motocykl na co dzień, musicie mieć też świadomość tego, że większość motocykli sportowych ma bardzo duży promień skrętu. I nam zależało na tym, żeby motocykl, który będziemy stosowali również na placu manewrowym i próbując swoje siły w takiej amatorskiej gymkanie oraz jeżdżąc po mieście, oczekujemy motocykla, że ten promień skrętu nie będzie taki jak taniec Ducati, nie wiem czy wiecie czym jest. Ducati to jest tak, że musicie zawracać zamiast na 3 to na 16, bo nie da się bardziej kierownicą skręcić. A jak widzicie w tym motocyklu kierownica ma tak mały promień skrętu jest w stanie uzyskać, że ten motocykl skręca lepiej niż Gladius, mimo Tak. że Gladius jest dobry. Świetnie skręca i właśnie tutaj ktoś z Was się zapytał pod naszym shortem, czy rzeczywiście motocykl sportowy geometrii nadaje się gymkany? Tak. Dobrze. Mamy tą przyjemność, żeby na placu, na Bemowie, razem z chłopakami poćwiczyć trochę manewry gymkanowe, ciasne zakręty, slalomiki i inne śmieszne rzeczy, ponieważ jest tutaj taki wymalowany tor dla zdalnie sterowanych samochodów, na których mieści się motocykl, więc sprawdzimy, jak ten pojazd będzie się sprawdzał w tych warunkach. Minus tutaj kierownica jest za długa, ten ciężarek zahacza Ci o nogę, tak? Tak, bo ja mam tak długie nogi, że jeżeli siedzę przy zbiorniku, a kiedy właśnie robię takie manewry na małej prędkości, przysuwam się do zbiornika, to ten ciężarek uderza mnie w kolano. Jeżeli zastosuję mniejsze ciężarki lub nauczę się, że muszę parę centymetrów się odsunąć podczas jazdy takiej właśnie przy ciasnych zakrętach, problem zniknie. Także nie jest to jakaś olbrzymia wada, abstrahując od tego, że można nawet klipony sobie zastosować inne i też będzie z bani, ale dla osoby wysokiej może to być jakiś temat na nie. To jest bardzo ważne w motocyklu, to dźwięk. My tutaj mamy akcesoryjnego Akrapowicza. Tak, bez DB Killera. I dla nas jest, znaczy dla mnie przynajmniej jest to a bit too much. W sensie dla mnie to jest troszkę tak za bardzo... Piękny dźwięk, piękny, ale dla mnie za głośno się czuję jak intruz na drodze, a nie jakiś tam uczestnik ruchu, więc dla mnie jest za głośno, jest bardzo inwazyjny. Na parę dni jest to fajny, dobrze możemy przegiąć pałę, ale ja na co dzień bym nie chciała jeździć tak głośnym motocyklem, aczkolwiek dźwięk tego silnika jest wspaniały. I samo to daje mnóstwo frajdy podczas jazdy. Niech podniesie rękę pierwszy, kto pamięta, jaki wydaje z siebie dźwięk silnik kręcony do 15 000 obrotów w rzędowej czwórce. I macie już temat, wiecie co mamy na myśli. To jest po prostu darcie ryja, tak niesamowite i tak wspaniałe, że wielu osobom może to podobać. Z drugiej strony, jeżeli jest za bardzo inwazyjne, to sąsiedzi przestaną Was lubić. A my lubimy naszych sąsiadów, pozdrawiamy. Krzysiu, co byś zmienił w tym motocyklu? Jeśli moja historia i nasza historia będzie opiewała w przyszłości w posiadanie takiego motocykla. Bo planujemy, marzymy. Zaczynamy o tym bardzo poważnie myśleć. Jakby właściwie to już myślimy o tym poważnie. Chciałeś na sprzedaż jakby coś? Tak, także dzwońcie. To pierwsze to zabezpieczenie przed ewentualnym upadkiem i ponieważ jest to w miarę świeży model, bardzo trudno jest znaleźć. Crashpady są do zrobienia, ale chcielibyśmy bardziej klatkę, ponieważ my na torach bywamy rzadko, a częściej bywamy na placu, gdzie te przewrotki są przy mniejszych prędkościach. No i klatka tutaj wydaje się być lepszym zabezpieczeniem niż crashpady. Wiemy, że nie na wszystkie eventy na torach wejdziemy z klatką, ale crashpady dla nas są jakby mniej fajne. Więc klatkę da się do niego założyć, plus do tego dodatkowy subframe, który będzie trzymał tył motocykla i to jest pierwsza rzecz, którą bym włożył. Druga to pojechałbym do naszego znajomego Łukasza Wieczorka z LTD i spróbowałbym popracować nad zawieszeniem, ale to dopiero pewnie po tym, jak to zawieszenie dla mnie stałoby się zbyt miękkie, bo na razie wydaje się miękkie, ale tak jak wspomniałem, nie jestem w stanie go zmusić do kapitulacji, a daje mi bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Kominek z DB Killerem, jak najbardziej. I co jeszcze? Opony. Opony. Tak. I prawdopodobnie, jeżeli te opony dobiegłyby już swoich dni ostatnich, to zaryzykowałbym włożenie tutaj opon o bardziej sportowym charakterze, ale oczywiście nie typowo torowych, bo to jest motocykl na co dzień, ale o wyższym profilu, odrobinkę. W sensie nie mówię o zmianie rozmiaru, tylko o tym, żeby stały się te barki bardziej poziome, bo pomimo schodzenia na kolano zostaje mi jeszcze margines do zamknięcia tych opon, czyli jest potencjał, ja mogę się jeszcze bardziej położyć, natomiast szybkość przekładania motocykla prawdopodobnie byłaby dla mnie łatwiejsza, kiedy te opony miałyby jakby też ten kierunek rozwoju.
Też mówiąc o zmianach, możemy się zastanowić nad oklejeniem tego motocykla, bo my nie jesteśmy Kawasaki'owi i ten zielony nie jest naszą miłością, być może się do niego przekonamy, ale akurat ten zielony no, mało nam pasuje do naszej garderoby, więc pewnie byśmy coś tutaj kombinowali. Chętnie. Także jeżeli znacie kogoś, kto dobrze okleja motocykle, napiszcie w komentarzu. Znamy się z Apex Clanem, także też jeżeli w przyszłości się do Was odezwiemy, to możecie już jakby myśleć o Kawasaki, ok? Okej, no i co tutaj jeszcze ciekawego, tak minusem na pewno tego motocykla jest cena, bo on jest bardzo drogi, kosztuje 47 400 na tą chwilę. Cena 400 jest to bardzo dużo, ale z czego ta cena wynika? Głównie chyba z tego, że on nie ma konkurencji. Nie ma rzędowego silnika z 4 garami o tej pojemności, więc Kawasaki może sobie tą ceną, że tak powiem, trochę żonglować i ją zawyżać. Jeżeli byśmy chcieli właśnie 600 tutaj z tej stajni, trzeba to było 15 dopłacić 15 dołożyć. tysięcy. Czy mało, czy dużo, osądźcie jakby sami. I 10 kg dosypać jakby Tak. do niej jeszcze towaru. No i ja mam do Ciebie takie pytanie. Proszę. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem tego motocykla, to czemu sobie nie kupisz od razu 600? Czym się różnią jakby też te dwa modele? Dobrze. Tak, no bo tutaj często też piszecie, po co kupować tą 400, skoro no, można Tak. trochę dopłacić i mieć No 600. ZX6 ma 120 z dużą okrasą koni i ma dużo większy moment obrotowy. A wyjeżdżając na tor, znowu byłbym ograniczony tylko do pewnej ilości koni i ilości obrotomierza, czyli tego wartości obrotomierza, z których mógłbym korzystać. Motocykl, który ma już tak dużą moc, zresztą nasz Hypermotard jest dobrym przykładem. To jest motocykl, który ma niewiele ponad 100 koni i niewiele ponad 100 Nm, tylko dostępnych bardzo nisko, bo to V-ka. I jest to motocykl, z którego ja absolutnie nie jestem w stanie skorzystać. W sensie mogę być mistrzem prostej i odwijać tam, łoić go srogo i rzeczywiście tam się z litrami brać na łby i mogą się dziać śmieszne rzeczy, to jeżdżąc na tym pojeździe ja mam wrażenie, że się więcej uczę, więcej jestem w stanie zrozumieć tego, jaki jest progres, a jaki jest regres w mojej umiejętności jazdy, plus do tego korzystam ze wszystkiego, co on ma, znaczy może nie ze wszystkiego, ale powiedzmy z 70% jego możliwości, a w przypadku Hypermotarda korzystam z 20 lub 30%, no i ten motocykl się ze mną męczy. Dodatkowo, jeżeli jeszcze jeździmy razem i jeździmy z Gladiuskiem i to ten Hypermotard, jak pojechaliśmy w Alpy, to on się gotował, tam była temperatura 103 stopnie non-stop, chciał mnie spalić, a Gladiusek po prostu jechał swoje. Jeżeli jeździmy razem, to też dopasowujmy sobie motocykle do naszego stylu jazdy i do tego, żebyśmy mogli razem jeździć i żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony ani poszkodowany. No tu jest jeszcze jedna wada, że na razie w akcesoriach nie ma żadnej metody przewożenia bagażu. Rozumiem, sportowy motocykl być może nie będzie takiej opcji, ale z drugiej strony nawet Hypermotardem można pojechać w Alpy, więc założenie tutaj torby na tylną kanapę jest do zrealizowania, więc nawet jeżeli będę chciał gdzieś pojechać dalej, to nic mnie nie powstrzyma, bo ja szukam rozwiązań, a nie problemu. Dokładnie, jeszcze wracam do tego porównania z 600, no jakby my jesteśmy na etapie, że jarają nas umiejętności kierownika, a nie pojemność silnika. Co z tego, że ktoś ma, nie wiem, dużą pojemność i tak dalej, że to jest dla kogoś ważne, super, ale właśnie, czy wszyscy potrafią wykorzystywać te możliwości tych motocykli? Mistrzowie prostej z reguły, przepraszam, ale większość motocyklistów, których znam, no nie, dobra, nie oszukuję, większość motocyklistów prawdopodobnie, których widuję, to są mistrzowie prostej. I oni w pierwszym zakręcie już jakby się gubią i Myślę, że moc to też jest bezpieczeństwo, tak, no mówmy się, że jeżeli wyprzedzamy w trasie i tak dalej, to potrzebujemy mieć ten Tak. zapas mocy, żeby zrobić Tak. to szybko, sprawnie, zwinnie i tak dalej, więc to powiedzmy, że gdzieś tam nam ratuje życie, ale tu tego nie brakuje. W trasie też normalnie można z luzem wyprzedzać różne pojazdy jadące przepisowo, mniej lub bardziej, więc nie ma tutaj z tym żadnego problemu, tak, więc dla mnie też posiadanie tej 600 dopłata, jakby okej, fajnie, możemy mieć ten mocniejszy motocykl i bardziej ekonomicznie uzasadnione byłoby nawet pewnie pójść to 600, ale ten motocykl sprawia mi tyle radości i tyle generuje we mnie super emocji, że ja nie potrzebuję nic innego na ten moment. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zachwycona nim. no problem tego motocykla i nas jest taki, że się polubiliśmy bardzo i jakby rzeczywiście będziemy podejmować kroki do tego, żeby go pozyskać. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda, trzymajcie kciuki. A no będziemy musieli sprzedać Hypermotarda, no i nie ma innej drogi. Trzeba poświęcić jedną kozę, żeby drugą. Po co mieć 5 motocykli zresztą w garażu? No już nie mieszczą się trochę, no. Ale wiecie co, kochana dziewczyna pozwoliła mieć kolejny, a ja powiedziałem, dobrze, jeden sprzedamy, drugi jedzie, więc najwspanialsza kobieta świata to jest taka, która mówi, tak, możesz kupić kolejny motocykl. Byle to nie była stara BMK, jakiś Ford Capri i tak dalej, każdy motocykl możemy mieć. Reasumując, dla kogo to jest motocykl? Ja mogę od razu odpowiedzieć, dla osób początkujących. Są różne mapy właśnie, które sobie możecie włączyć. My jedziemy na rejsie i naprawdę jest to bardzo przewidywalny, fajny, komfortowy motocykl. Kobiety, dla Was również.
zakochacie się w nim, spróbujcie, przejedźcie się, nie kupujcie w ciemno. Są testówki, więc korzystajcie z tego i zobaczcie, jak się tym jedzie. Nawet jeżeli Wy potrzebujecie większej mocy niż te 400, większych wrażeń i jakby przyspieszenia, sprawdźcie, bo być może to, co oferuje ten motocykl, będzie wystarczające. Nie wyobrażajcie sobie, że ta 400 będzie, nie wiem, jeździła jakaś 250 albo coś takiego gruzowatego. Naprawdę tak nie jest. Nie ma wstydu. Znaczy nadal, jeżeli będziecie mieli motocykl, który ma grubo ponad 100 koni, to ten motocykl będzie wolniejszy. Też jakby nie możemy tutaj tak mówić, że sobie radzi ze wszystkimi 600-kami. Ze 600-kami starego pokolenia, które są raczej nakedami, to ona sobie może poradzić. W większości zakrętów na pewno, na prostej trzeba się będzie mocno wysilić, ale też da radę. Z punktu widzenia jazdy codziennej w korku nie będziecie zawalili drogą. Większość samochodów rusza wolniej, nadal możemy startować z pole position. Tutaj z tym startem może być jedyna taka uwaga, że ponieważ ten silnik nie generuje dużego momentu obrotowego, trzeba będzie troszeczkę obrotów mieć więcej przy ruszaniu, chyba że będzie to gwałtowny zakręt w lewo, to możemy sobie po prostu puścić sprzęgło i ona 6 na godzinę pojedzie i nie będzie się krztusiła. A z mojej perspektywy ja widzę dwa aspekty, jeżeli chodzi o chęć posiadania takiego motocykla. Pierwsza to ja. Dlaczego ja bym chciał mieć ten motocykl? Dlatego, że jestem motocyklistą, który ma duży staż, ale oczywiście 28 lat jazdy na partyzanta, jakieś chopery, technika jazdy żadna. Od 2 lat bardzo dziękuję trenerowi Hermes Racing i wszyscy pozostali. Bardzo dziękuję za pracę włożoną w moją technikę jazdy i ja się tym jaram. Jako 47-latek jaram się tym, jak można jeździć płynnie. Nie chodzi mi o to, żeby jeździć szybko na wprost, bo to robi motocykl sam. I dla mnie ten motocykl daje właśnie to wyczucie techniki i łatwość w stosowaniu tej techniki, bo mogę opóźniać hamowanie i zdecydowanie wcześniej przyspieszać. I nie znaczy to, że będę jechał 200 albo że będę jechał jakoś ultra szybko, ale to wszystko dzieje się płynnie i nie destabilizuje pojazdu i mogę się uczyć wchodzić na kolejne etapy rozwoju, a jazda motocyklem się nigdy nie kończy z punktu widzenia edukacji. To jest proces, który będzie w nieskończoność. A trzeci aspekt, który widzę, to jest to, że jeżeli jesteście motocyklistą, który odchował już dzieci i miał przerwę, to ten motocykl da mu gabaryt, masę i wyczucie motocykla klasy 600 i nawet nitra, ale pozwoli mu się szybciej oswoić z techniką, przywrócić jakby te wszystkie motoryczne aspekty edukacji motocyklowej, wrócić na normalny poziom i wtedy jakby z dużą mocą wjechać w mocniejszy pojazd, ale dopiero po etapie jakby takim preludium z 400. Tak, więc ten film już jest bardzo długi, trochę go przegadaliśmy tak jak zawsze, ale jest szczery i jest przepełniony naszymi emocjami, więc mam nadzieję, że będzie też dla Was przydatny. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście zadawajcie je pod filmem, będziemy się starali odpowiedzieć. Testujcie, jeżeli będziecie mieli okazję ten motocykl, bierzcie, wypuszczajcie go na jakieś wycieczki, jazdy w mieście, naprawdę jest bardzo fajny. Wydaje mi się, że go kupimy, jak się go nie kupi, to ja go kupię. No i tak zmieni się po prostu nasza filozofia motocyklowa z włoskiej na już totalnie japońską. No, włoskie motocykle są wspaniałe, piękne, ale trzeba... My się zmieniamy, nasze oczekiwania się zmieniają, to co sprawia nam przyjemność. Tak, rozwijamy się, jak papier toaletowy. Tak dokładnie. Dzięki za dzisiaj i trzymajcie się ciepło. Hej!